Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że zdrowie zależy od prawidłowego działania mechanizmów przemiany materii, czyli metabolizmu. Powodów tego rozregulowania jest obecnie mnóstwo i wspólnie stanowią one mega przyczynę. Na początku widacznie się to złym stanem skóry, paznokci, włosów, nadwagą, później otyłością, bólami głowy, stawów, syndromem stałego zmęczenia, rozdrażnieniem, brakiem koncentracji itd. Z czasem mogą pojawić się coraz liczniejsze niedomagania organizmu i poważne choroby, w tym cukrzyca, zespół stopy cukrzycowej, zapalenia żył, zakrzepica dna moczanowa, miażdżyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zwyrodnienia stawów, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, grzybice skóry i paznokci, choroba wrzodowa układu pokarmowego, celulit, miażdżyca, bezpłodność zarówno kobiet, jak i mężczyzn, problemy z miesiączkowaniem, problemy z erekcją, zespół policystycznych jajników, hirsutyzm, czyli nadmierne owłosienie u pań, przerost prostaty u mężczyzn oczywiście, czyli choroba stercza, choroba Hashimoto, rwa kulszowa, osteoporoza, paradontoza, depresja i tak dalej, a także kilkadziesiąt rodzajów nowotworów, w tym wiele złośliwych. Są to choroby, wobec których medycyna akademicka jest ciągle praktycznie całkowicie bezradna. Jak bardzo chciałbyś ich uniknąć lub się pozbyć? Okazuje się, że tak naprawdę podstawowym czynnikiem etiologicznym zawałów serca jest przede wszystkim destrukcyjny proces chemiczny spowodowany niekontrolowaną acydemią, czyli kwasicą metaboliczną, akumulacją kwasu w tkance lewej komory serca. I nie jest to związane z chorobą wieńcową, czyli zatkaniem naczyń złogami miażdżycowymi. Cytat. Według doktora Bertolda Kerna, niemieckiego naukowca i lekarza, wartość pH pracującego mięśnia sercowego wynosi mniej więcej 6,9. Odczyn ten jest lekko kwasowy z powodu ciągle powstających tam kwasów węglowego i mlekowego, ale już przy wartości 6,5 do 6,4 istnieje zagrożenie zawałem. Zatem możliwość zmian wartości pH w tkance jest wyjątkowo niewielka. Już zmiana wartości pH o pół jednostki lub jedną prowadzi do zniszczenia tkanki przez wystąpienie acydemii. Dr Kern poleca przy zagrożeniu zawałem ogólne odkwaszanie jako zabezpieczenie przed acydemią. Wedle niego udar jest taką samą spowodowaną kwasami katastrofą dla mózgu, jak zawał serca jest kwasową katastrofą dla mięśnia sercowego. Cytat zamieszczony w mojej książce, wzięty z książki Oczyszczanie drogą do zdrowia, dr Peter Jętrzura, Józef Lechkemper. Akurat doktora Petera Jętrzura miałem okazję wiele lat temu poznać. Cześć kochani, jak zwykle was wita, mniej typowo, Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. Domyślacie się, że będziemy mówić o tutaj zakwaszeniu organizmu, dlatego cytaty z jednej mojej książki, z drugiej mojej książki. Tutaj jest stres i zakwaszenie, a wyczerpanie nadnerczy. Jak przeciwdziałać hipoadrenii? I niejako takim zapalnikiem tej audycji na temat zakwaszenia, a tych audycji na temat zakwaszenia zrobiłem mnóstwo. Oddzielna playlista odkwaszenie, sięgajcie tam proszę do tych audycji, znajdujcie sobie materiał, który trzeba po prostu obejrzeć, przeczytać, przestudiować. Mówię o tym od wielu lat, o zakwaszeniu. O zakwaszeniu organizmu jako podstawowej przyczynie, praprzyczynie tych wszystkich ponad 60-70 chorób, z którymi medycyna akademicka nie radzi i nie poradzi. Nie wierzę w cudowne przekształcenie się oficjalnej medycyny. Dlaczego? Bo też kilka dni temu obejrzałem sobie takiego krótkiego shorta na kanale pana Piekarza. Jest taki pan youtuber Piekarz
który robił wywiad z panią Żanetą Gelc, redaktor naczelną kwartalnika Hipoalergiczni. Tam swego czasu zamieściłem kilkanaście artykułów, współpracowaliśmy. Pani Żaneta Gelc jest niesamowicie aktywnym człowiekiem, aktywną bardzo kobietą, która wyszukuje perełki, ma znajomych na całym świecie, świetnych naukowców, świetnych lekarzy itd., itd. Sama z mężem odżywia się i niedawno bioproduktami, prawdziwymi bioproduktami, i niedawno robiła sobie pomiar długości telomerów. To są zakończenie naszych chromosomów i te telomery mają to do siebie, że w miarę upływu lat one się skracają. Ileś określona liczba tych skróceń. Jeżeli ostatecznie będzie skrócenie, to po prostu umieramy, odchodzimy z tego świata. Organizm wyczerpał swoje możliwości. Więc chodzi o to, żeby nie robić nic, co będzie powodowało skracanie się tych telomerów. Może kiedyś na ten temat zrobimy sobie jakąś fajną audycję. I teraz pani Żaneta Gelc mówi, że pani profesor, która robiła te badania ich telomerów, była zaszokowana długością, czyli długimi telomerami w przypadku pani Żanety Gelc i jej męża. To było szokujące. A więc w takim razie to jest kliniczny dowód na to, że na przykład odpowiednie odżywianie, odpowiedni styl życia wpływają na długość życia, czyli techniki longevity. I teraz powiedziała tak: ponieważ mam znajomego pewnego amerykańskiego lekarza, bardzo znanego w swoim środowisku, który jest w pewnym sensie, tak jak zrozumiałem z audycji, guru, pisze książki i tak dalej, i ten lekarz zaczął również odżywiać się produktami typu bio, bardzo zdrowymi, ale kompletnie nie poleca tego swoim pacjentom. Więc pani Żaneta zadała pytanie: dlaczego tego nie polecać swoim pacjentom? On powiedział krótko: słuchaj, bo moja żona robi mi piekło, o ile dobrze zrozumiałem, prawie te słowa chyba tych użył, robi mi piekło wtedy, kiedy spadają moje zarobki. Więc siłą rzeczy nie mogę tego polecać, bo ucinam gałąź, na której siedzę. Kochani, no comment, zgadza się? Jak tu komentować? I ten system działa we wszystkich krajach na całym świecie. System medycyny rockefellerowskiej. Leczyć, 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 leczyć i leczyć, i leczyć, i leczyć. Znacie to. Zwracam uwagę, że mam najwyższy szacunek dla tych lekarzy, dla tego personelu medycznego, który jest bardzo oddany swoim pacjentom. Ale wiecie doskonale, że są mechanicy, policjanci, nauczyciele, księża. Ilu jest naprawdę uczciwych lekarzy, ilu nieuczciwych, ile etycznych, ilu nieetycznych. To między innymi pokazał COVID bardzo wyraźnie, gdzie skorumpowano do cna, i to państwo skorumpowało tych lekarzy, personel medyczny. No mówimy otwarcie, bo to jest żadna tajemnica. Ja mówię tylko głośno to, co praktycznie wielu wie. Chyba większość już w tej chwili, tyle. Kochani, dzisiaj będziemy mówić oczywiście o zakwaszeniu organizmu. Te fragmenty, które wam tutaj przeczytałem, są bardzo ważne. I teraz pokazałem wam tutaj moją jeszcze taką broszurkę: stres i zakwaszenie, wyczerpanie nadnerczy, jak przeciwdziałać hypoadrenii. Dlaczego to pokazuję? Bo też kilka dni temu oglądałem audycję na pewnym kanale na YouTubie, gdzie był prowadzony wywiad z bardzo znanym dietetykiem, panem Jakubem Mauriczem. I on mówił o tak zwanym zjawisku wypalenia nadnerczy. Wypalenie nadnerczy, czyli inaczej wyczerpanie nadnerczy, albo inaczej, kochani, to jest tak zwana hypoadrenia. Kilka lat temu mój znajomy, którego większość z was być może zna już, pan Andrzej Fiedoruk, twórca miniaturowego impulsatora magnetycznego MIM, bardzo polecam. Akurat nie mam tutaj, a przepraszam bardzo, mam go tutaj, użytkuję, bo jak śpię, to po prostu włączam tutaj odpowiedni zakres. O, tu widać, w tej chwili pracuję, bo zapomniałem wyłączyć. Ewentualnie, jeżeli używam do innych celów niejako, to włączam tutaj zakres
jedyneczka i jak widzicie lampka silniej mruga i akurat po drugiej stronie jest, tutaj nie będzie widać, o jest tu strzałka do góry i tą strzałeczką sobie przykładamy, zwłaszcza w okolice, gdzie są duże przepływy na przykład krwi, czyli na przykład nerki, lewa, prawa, czy ewentualnie przykładamy na wątrobę, czy mężczyźni, tak jak ja sobie po prostu siedzę, przepraszam, ale mogę, mając swoje latka, mogę zadbać o własną prostatkę i powiedzmy o swoją męskość, czyli przepraszam bardzo, domyślacie się, gdzie to mogę umieścić. I to jest bardzo skuteczne, powiem chłopaki, naprawdę bardzo skuteczne. I dobrze, pan Andrzej mi przysłał książkę Hypoadrenia amerykańskiego autora Lucasa McGregora. Ta książka jest Hypoadrenia, dostępna już od 2016 roku. I Andrzej mówi, słuchaj, już wiadomo dlaczego tyle jest chorób, dlaczego nie są. To jest hypoadrenia, wyczerpanie nadnerczy. No więc ja zadałem pytanie, znałem to zjawisko, zadałem Andrzejowi pytanie, a dlaczego, Andrzejku, dochodzi do wyczerpania nadnerczy? No i właśnie zaczęła się między nami taka fajna dyskusja. I teraz można powiedzieć, zacytuję tutaj jeszcze raz, zrobię taki wtręt cytatowy. Według autora, czyli Lucasa McGregora, hypoadrenię można już dzisiaj uznać za epidemię współczesnej cywilizacji. Przypadłość ta ma objawiać się syndromem stałego zmęczenia, w tym porannego, nawet po długim śnie, poczuciem rozbicia, obolałości, trudnościami z zasypianiem, budzeniem się w nocy, niestabilnym poziomem energii podczas dnia, zaburzeniami nastroju, depresją, problemami z obniżonym libido i płodnością, osłabionym układem odpornościowym i w związku z tym łatwemu uleganiu infekcjom bakteryjnym i wirusowym, nadwagą, otyłością itd. W swojej książce Lucas McGregor wymienia listę aż 75 symptomów opracowaną przez doktora Michaela Lema, specjalisty endokrynologa i medycyny anti-aging, czyli przeciwstarzeniowej. Wszystkiemu ma być winna hypoadrenia, wyczerpanie nadnerczy. I tu rodzą się jednak pytania, dlaczego dochodzi do wyczerpania nadnerczy? Jaka jest przyczyna hypoadrenii? Podstawowa odpowiedź Lucasa McGregora z innych zajmujących się tematem jest następująca. Stres. Ale znowu ja zadaję pytania, bo ja uwielbiam zadawać pytania, ale dlaczego stres powoduje wyczerpanie nadnerczy? Kochani, bo stres zalewa nas kortyzolem, hormonem stresu. A kortyzol w związku z tym potwornie, niewyobrażalnie zakwasza organizm. Mamy do czynienia z kwasicą metaboliczną, tak zwaną latentną, czyli utajoną, bezobjawową, bo w układzie medycznym trudno uznać pewne rzeczy za objawy, to, co się dzieje w organizmie, za objawy, a my tutaj za chwileczkę powiemy sobie, co to są za objawy. Ale medycyna tego po prostu nie uznaje, a więc kwasica nie istnieje w medycynie, przynajmniej polskiej, bo na zachodzie już kwasica metaboliczna niskiego stopnia, utajona, czyli latentna, czyli inaczej bezobjawowa, jest znana jako zjawisko. Coraz więcej lekarzy o tym mówi. W Polsce prawie nie. Ja znam w Polsce tylko 3 lekarzy osobiście, no ja aż 3, którzy o tym mówią. I czy są jeszcze jacyś inni? Nie wiem. Nie umiem wam tego odpowiedzieć. Ale nawet znane postaci internetowe, które występują, bardzo znany lekarz, z którym często są wywiady, dla którego miałem ogromny szacunek, naprawdę ogromny szacunek i mam za jego wiedzę i tak dalej. Jedno zadane pytanie, czy istnieje zakwaszenie, zaczął pływać. A więc o czym to świadczy? Albo nie wie, albo nie chce mówić. I tak to się po prostu odbywa. I teraz, kochani, czy zakwaszenie istnieje? Zgodnie, zwłaszcza z polską medycyną, bzdura na kółkach. Niczego takiego nie ma. Zresztą nawet jeśli, to organizm ma potężne systemy buforowe, które będą go chronić przed zakwaszeniem, bo systemy buforowe będą chroniły pH krwi. Zgadza się, będą chroniły, bo krew
funkcjonuje w zakresie pH od 7,35 do 7,45. I organizm będzie robił wszystko, żeby utrzymać chociaż to minimum 7,35, czyli krew ma być lekko zasadowa. Zgodnie ze skalą pH, która zaczyna się od 0 do 14. 0 to są same jony wodorowe, czyli protony H+. 14 to są same jony wodorotlenowe OH-. I te jony wodorowe odpowiadają za stopień zakwaszenia. 0,14 po środku jest akurat, mamy odczyn neutralny, czyli 50% jonów wodorowych, czyli protonów zwyczajnie, i 50% jonów wodorotlenowych OH-. Mamy odczyn neutralny. Krew ma mieć odczyn lekko alkaliczny, czyli lekko zasadowy. 7,35 minimum. Ale kochani, nawet jeżeli zbadamy krew i mamy 7,35, czyli żyjemy jeszcze, bo przy 7,1 już nie żyjemy, albo jesteśmy w bardzo poważnym stanie, bo 7,0 pH krwi to jest trup. To jest exitus. Lecimy gdzieś tam albo do nieba, albo do piekła, nieważne. Więc jeżeli mamy 7,35, to jest już, słuchajcie, pali się czerwona lampka. A dlaczego? A dlatego, że doszliśmy do granicy i w tym momencie organizm wyczerpuje wszystkie swoje zasoby alkaliczne. Chroni krew przed zakwaszeniem, ale wyczerpuje, ściąga, że tak powiem, zużywa składniki alkaliczne ze wszystkiego, co się da. Z włosów, z zębów, z kości, z paznokci, z mazi stawowej, z chrząstek, ze wszystkiego. I tamte wszystkie narządy po prostu cierpią zwyczajnie. W jaki sposób cierpią? Proszę bardzo. Jakie są objawy takiego lekkiego zakwaszenia? Żeby nie było, że nie mówiłem, dla tych, którzy nie chcą uwierzyć. To jest cytat z doktor nauk medycznych Danuty Myłek. Akurat panią doktor znam osobiście. Jakie są objawy takiego lekkiego zakwaszenia? Bóle głowy, nadmierna senność i bezsenność, zły sen, ospałość, handry, arytmie, przewlekłe zmęczenie, zrzędliwość, nadwrażliwość, płaczliwość, zaburzenia koncentracji, przygnębienie, huśtawki nastroju, złość, wybuchy agresji, niepokój, lęki. Zaczynasz coś, nie kończysz, masz kwaśny posmak w ustach po jedzeniu, masz nieprzepartą ochotę na coś słodkiego, a więc coś, co najczęściej kładziemy na karb przepracowania, pośpiechu, stresu, co zresztą wtórnie także prowadzi do zakwaszenia. Często taki pacjent po przeprowadzeniu licznych badań, które nierzadko są w normie, kierowany jest gdzie? Do psychiatry. To jest fragment książek pani dr Danuty Myłek, od lekarza do kucharza. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tę część naszej audycji. I teraz co dalej? A dalej posłużymy się pewnym artykułem bardzo ciekawym. Więc udostępniam, kochani, ekran. I tu trafiłem na bardzo ciekawy artykuł na jednym z niemieckich portali. Jak widzicie, nie będziemy co prawda tutaj czytać sobie po niemiecku, bo ja czytam, trochę rozumiem, ale to wiecie, na zasadzie moja kochać twoja, ale my się posłużymy po prostu translacją. Odkwaszanie organizmu. Dlaczego jest ważne, jak działa? Kwasica może mieć poważne konsekwencje dla całego organizmu. Tkanka łączna zostaje zatkana toksynami i zakwaszona. Krew gęstnieje, a mięśnie, stawy i nerwy mogą cierpieć, co prowadzi do różnych chorób, bólu, a nawet stresu psychicznego. Dlatego konieczne jest regularne odtruwanie organizmu. Można to osiągnąć również dzięki kuracji Mayer-Cure. Dr Mayer to jest niemiecki lekarz, opracował swoją kurację, bardzo ciekawą zresztą. Zasada jest identyczna do tej kuracji, którą ja prowadzę od 13 lat. Kuracji opracowanej przez czeskich lekarzy, znacznie wcześniej. W jednej z audycji niedawno mówiłem, kochani, czy też na webinarze, o profesorze Pier Paolo Bacci, włoskim lekarzu i naukowcu jednocześnie, który też w 2015 roku opracował swoją własną kurację, oczyszczającą, odtruwającą. Zasady są bardzo podobne.
Natomiast ta kuracja, którą ja polecam, opracowana przez czeskich lekarzy, ona została opracowana jeszcze w 2005 roku, a pod koniec 2012 roku przywędrowała do Polski i w tej chwili w Polsce to jest, liczę, 200-300 tysięcy ludzi skorzystało. Nawet nie umiem tego dokładnie powiedzieć, może nawet i więcej. Kilkanaście tysięcy ludzi, a może i więcej, myślę, że około 30-40 tysięcy ludzi zajmuje się tą kuracją, już ją poleca. Ja stałem się akurat w przypadku tej kuracji takim trochę nieformalnym ekspertem. Dlaczego? Bo miałem pewną wiedzę, robiłem już wówczas masę szkoleń i tak dalej, szybko się nauczyłem tego wszystkiego i do mnie spływała cała masa pytań w związku z tym, że po prostu zacząłem propagować tę kurację, więc miałem się od kogo uczyć. Od tych, którzy stosowali tą kurację, wspomagania metabolicznego organizmu, gdzie podstawą jest odkwaszanie organizmu. Podstawą odkwaszania organizmu. I dalej. Prawie nie ma w organizmie ludzkim narządu, tkanki ani elementu funkcjonalnego, którego nie dałoby się zakłócić lub uszkodzić poprzez nadmierne zakwaszenie i którego nie dałoby się poprawić przez odkwaszenie. Dr Bertolt Kern, którego cytowałem w mojej książce. W wyniku złej diety jelita, które stały się ospałe, nie są już w stanie odpowiednio odciążyć metabolizmu. Inne narządy muszą zatem wydalać więcej toksyn, produktów przemiany materii i śmieci. Toksyn. Jeśli to nie wystarczy, organizm staje się coraz bardziej przekrwiony i zakwaszony. Z powodu niedoboru zasad i odkładania się kwasu w różnych tkankach organizmu, gruczoły produkujące wydzieliny zasadowe ulegają początkowo osłabieniu. Jest to wątroba, trzustka, gruczoły jelita cienkiego, prostata. Prowadzi to do następujących wniosków. Dochodzi do demineralizacji, więc demineralizacja i późniejsze problemy z dziąsłami i zębami. Próchnica, zapalenie przyzębia, uszkodzenie narządów i tkanek, osłabienie tkanki łącznej, odwapnienie kości, zmarszczki, zmiany w stawach, osłabiony układ odpornościowy, zwiększone ryzyko stanów zapalnych i oczywiście jak osłabiony układ odpornościowy, to łatwość chwytania infekcji. Jeżeli masz odkwaszony organizm, czyli odkwaszone przestrzenie międzykomórkowe, to wyjątkowa sprawa, jeżeli złapiesz jakąś infekcję, a nawet jeżeli, kochani, złapiecie, to znacznie łatwiej to po prostu przejdziecie. Ja w tej chwili jest ten sezon taki po prostu grypowy, nagrywam tę audycję akurat prawie w połowie lutego, więc widzę, że ludzie chodzą przeziębieni, a w szpitalach dantejskie sceny i tak dalej, ja chodzę się śmieję. Mnie nic nie łapie. Od wielu, wielu lat. Dlaczego? Bo ja cały czas się odkwaszam po prostu. Dalej, stany bólowe. Przedwczesne starzenie się, niepłodność męska, wypadanie, podbrzusze, przepukliny pachwinowe, przewód pokarmowy, bo osłabione są mięśnie. Mięśnie ulegają niszczeniu wskutek zakwaszenia. Problemy ze zdrowiem psychicznym, depresja, nerwowość, drażliwość. Kochani, co wy takie kwaśne miny macie? Jakbyście się octu napili. Oczywiście, sorry, ja was po prostu tylko prowokuję. Wiecie, że jest takie powiedzenie, stary, coś taki kwaśny, co taką kwaśną gębę masz, jakbyś się octu napił. Stary, ty weź odkwaś mózg. Zobaczcie, podświadomość nam podpowiada, co się dzieje w organizmie, ale my to zwalamy, a to jest takie tylko powiedzenie. Ale w tym powiedzeniu jest absolutna prawda. Jesteś zakwaszony i jesteś taki chory, bo jesteś zakwaszony, czy jesteś tak zakwaszony, bo jesteś chory? Oto jest pytanie. Według uznanego badacza równowagi kwasowo-zasadowej doktora Bertolda Kerna, nawet zawały serca i udary mózgu są katastrofami kwasowymi, występującymi tylko wtedy, gdy dotknięte nimi tkanki były już nadmiernie zakwaszone przed ich wystąpieniem. Odkwaszaniem można poprawić, a nawet wyleczyć wiele chorób cywilizacyjnych, które powstają w wyniku przeciążenia organizmu kwasami. Kuracja Mayra przynosi w tym zakresie udowodnione sukcesy. Ma działanie odkwaszające i zasadniczo lecznicze. I to samo mówię, kochani,
o tej kuracji, którą ja robię, o tym kompleksowym wspomaganiu metabolicznym. Zresztą mówię, to jest nie moja kuracja, ja tylko ją propaguję. Jeżeli ktoś będzie chciał, to po prostu piszcie do mnie. Zawsze w opisie audycji jest podany kontakt na mnie, adres mailowy. Możecie mnie znaleźć na WhatsAppie jako Janusz Dąbrowski. Znajdźcie mnie i sprawa załatwiona. Wspomniany badacz kwasowości i zasad, dr Bertolt Kern, skomentował również odkwaszanie w następujący sposób. Pacjenci często zgłaszają satysfakcjonującą poprawę po odkwaszeniu. Zawroty głowy ustępują, uczucie oszołomienia ucisku w głowie ustępują, pamięć działa lepiej, nastrój staje się pogodniejszy, ruch jest bardziej zwinny, młodzieńczy, sprawność umysłowa i wygląd ulegają poprawie, pacjenci są w świetnej formie fizycznej i duchowej. A osoby, które wcześniej chorowały, czasami czują się odmłodzone. Każdy, kto zamierza oczyścić swój organizm z toksyn, może spodziewać się poprawy zdrowia, lepszego samopoczucia i większej witalności. Ale oczywiste. Kochani, doskonale wiecie, ja mam 72 lata. Ostatnio, kilka dni temu, akurat 13-14 lutego, mieliśmy w Radomsku kolejną konferencję lepszego zdrowia. Akurat w środę w sobotę wykłady i wieczorem wielki bal, kończyliśmy rok, pewne podsumowanie i tak dalej, pewne doświadczenia. Noc się przetańczyło, było bardzo fajnie. Przejechałem 450 km w jedną stronę, a później wracam w drugą stronę 450. Dużo jeżdżę, czuję się młodo, sprawnie. Ludzie mówią, że na parkiecie zachowuje się jak kot, miękko, z gracją i tak dalej. Bardzo miłe mi to jest, po prostu łechce mile to moje ego, ale no tak jakoś widocznie jest. Dalej, jeśli człowiek nie trawi prawidłowo tego, co jest, staje się jak roślina bagienna, zakwaszony jak trawa na bagiennej łące, mówi dr Mayer. Według doktora Mayera odkwaszanie jest niezbędnym elementem zasady uzdrawiania poprzez oczyszczanie. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie. W końcu większość ludzi obecnie ma znacznie wyższe obciążenie kwasowe niż miało to miejsce w przypadku poprzednich pokoleń. Ma to związek z typową dietą, ma ona tendencję do kwasowości, z nadmiarem białka zwierzęcego. Podkreślę, zwolennikiem diety keto czy diety karniwora. Karniwora to jest to są typowa dieta mięsożerców. Chodzi o to, że jeżeli na dziś, na CITO będzie to dobrze działać, bo dostarczy dużo białka i tak dalej, ale w dłuższym okresie czasu, jeżeli to mięso nie będzie zrównoważone minerałami, to dojdzie do katastrofy kwasowej. Dalej, a więc dzisiejsza dieta ma tendencję do kwasowości z nadmiarem białka zwierzęcego, przetworzonej żywności, makaronu i cukru. Makaronu, czyli generalnie w żywności tak zwanej high carb, czyli wysokowęglowodanowej. Wiele osób dbających o zdrowie koncentruje się przede wszystkim na błonniku i surowej żywności. Ale w tym przypadku nadmierne spożycie prowadzi do kwaśnego rozkładu żywności. Do innych czynników przyczyniających się do nadmiernego zakwaszenia organizmu zaliczają się nikotyna, kawa, alkohol, wiele leków chemicznych, a także negatywny stres, lęk, frustracja, brak ruchu. Kwaśne deszcze, sztuczne nawozy i inne toksyny środowiskowe również odgrywają rolę. Odkwaszanie według doktora Mayera polega na połączeniu, na takiej fuzji odpowiednich środków, które przynoszą ulgę w nadmiernym zakwaszeniu. Co to jest? Wszystkie diety według Mayera, post herbaciany, dieta mleczna, ale sądzę, że chodzi o mleko kwaśne, a nie zwykłe mleko, łagodna dieta eliminacyjna prowadzą do zasadniczej ulgi, detoksykacji, odkwaszenia organizmu. Istotne jest także odpowiednie odżywianie, w tym nauka kultury jedzenia według Mayera. Zapobiega to w pierwszej kolejności występowaniu kwaśnej fermentacji jelitowej. Na przykład nie powinniśmy, kochani, w ogóle jeść żadnych owoców na kolację. One szybko się rozkładają, ale przecież to się łatwo trawi. Nie, dobrze, łatwo się trawi, z tym, że jeżeli idziemy spać, słabnie krążenie krwi,
W związku z tym te owocki łatwo się trawią, błyskawicznie. Mięso może leżeć nawet kilkanaście godzin, te powiedzmy gdzieś tam pocięte na łańcucha aminokwasy w żołądku trafiają do jelita, a więc są długo trawione, natomiast owoce szybko się trawią, ale jeżeli spada krążenie krwi, to pogarsza się dotlenienie, bo w nocy organizm tlenu nie potrzebuje, co w czasie dnia, kiedy wykonujemy jakieś prace i tak dalej. W związku z tym odbywa się po prostu trawienie beztlenowe, fermentacyjne. I produkty fermentacji zakwaszają nam organizm. Dalej, kultywowanie zdrowej kultury picia, herbaty ziołowe, alkaliczne wody mineralne, dobra woda pitna i tak dalej. Tutaj jakbym był bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o te alkaliczne wody mineralne. Trzeba wiedzieć coś niecoś na temat roli wody w organizmie. Woda nie musi zawierać niczego. Minerały powinniśmy brać z pokarmów. Kuracja Mayla wiąże się również ze zmianą diety na zdrowo. Powinna ona być bogata w produkty zasadowe i ograniczać spożycie pokarmów kwasotwórczych. Zaleca się rozsądne połączenie tych dwóch składników. Dalej, ćwiczenia na świeżym powietrzu wzmagają wydychanie dwutlenku węgla przez płuca, co jest niezbędne do regulacji równowagi kwasowo-zasadowej. Możecie zadać sobie pytanie, no to zaraz, to ja mam teraz mróz, minus 15, 18, iść ćwiczyć, jakieś tam wygibasy robić? Nie, spacery zwyczajne, to już będzie dobrze. Dalej, odkwaszanie skóry poprzez kąpiel, pływanie, naprzemienne prysznice, ciepły, zimny, sauna, pocenie się, szczotkowanie na sucho. I celowana kontrolowana terapia alkaliczna, czyli przyjmowanie odpowiednich suplementów. I tutaj dr Mayl proponuje proszek alkaliczny jako niezbędny składnik odkwaszania. Aby jeszcze bardziej zintensyfikować proces detoksykacji, podczas kuracji Mayer Cure podawane są minerały alkalizujące. Są to specjalnie opracowane proszki alkalizujące. Przyjmuje się je w ciągu dnia, rano wraz z wodą gorzką, późnym rankiem lub po południu, a na koniec wieczorem. Należy pamiętać, że nie należy ich przyjmować tuż przed ani po posiłkach. No i tutaj jest taki bazowy proszek: węglan wapnia, cytrynian potasu, węglowodan wodorotlenku potasu, cytrynian magnezu, węglowodan wodorotlenku sodu, monowodorofosforan sodu i tak dalej. To jest wszystko. A więc ciekawy skład, oczywiście na pewno będzie to po prostu skuteczne, zatrzymujesz udostępnienie. Natomiast, kochani, są innego rodzaju minerały, związki, które zawierają znacznie więcej tak zwanych wodorowęglanów, czyli kwaśnych węglanów różnych pierwiastków, i cytryniany. Kwaśne węglany odkwaszają zewnętrzne komórki, czyli te przestrzenie tak zwanego interstycjum, przestrzenie międzykomórkowe, czyli te przestrzenie, w których komórki nasze pływają jak ryby w oceanie, jak dziecko w wodach płodowych. Natomiast cytryniany wchodzą do wnętrza komórki i odkwaszają wnętrze komórki. Jest to jednocześnie, kochani, doskonały sposób na zabezpieczenie się przed różnego rodzaju infekcjami wirusowymi. Przypomnę tylko, bo wielokrotnie o tym mówimy. Jeżeli są wirusy, zwłaszcza typu RNA, bo są wirusy typu DNA i RNA. RNA i DNA to jest po prostu informacja. Jest kapsyd, czyli otoczka białkowo-tłuszczowa. Wewnątrz jest informacja. Jeżeli dostaje się do nas wirusa, w jaki sposób? Poprzez oczy, poprzez uszy, poprzez śluzówki, nos, usta, poprzez mikropęknięcia na skórze, chociażby. Przepraszam bardzo. Skończyła mi się herbatka prawie. I w tym momencie, jeżeli taki wirus dostanie się, to on po prostu tak jakby przykleja się do naszej komórki przez takie wpuklenie i usiłuje wylać swoją zawartość, czyli informację, do wnętrza naszej komórki. Kiedy to zrobi? Kiedy ta otoczka, czyli kapsyd, zostanie zniszczony, rozpuszczony. W jaki sposób? Poprzez kwaśne środowisko otaczające komórkę. A więc co należy zrobić? Zadbać o to, żeby otoczenie naszych komórek było lekko alkaliczne. Dziecko pływa w wodach płodowych i te wody płodowe zdrowej matki powinny mieć pH tak jak pH najczystszych wód oceanicznych, na poziomie 8,4
8,5. Przecież jeżeli dziecko rodzi się, to zazwyczaj ma to skórkę, nieraz mówimy, jak dupcia, przepraszam, jak pupcia niemowlaka. Gładką, zdrową i tak dalej, i tak dalej. Bo wychodzi z zasadowych wód. Natomiast jeżeli już matka ma wody na poziomie pH jest 7,8, 7,9, jeszcze ciągle zasadowe, ale już zmieniony skład i to bardzo mocno, zaczynają się problemy takiego dziecka. Na przykład może być atopowe zapalenie skóry. I ono się rodzi z tym atopowym zapaleniem skóry. O tym mówią lekarze, między innymi właśnie w tej mojej mam tutaj cytaty ewentualnie. Po prostu, a więc nie chcę tutaj, zresztą może jeden cytat akurat. O. Oczyszczanie drogą do zdrowia dr Peter Jętrzura, Józef Lökemper. Pożałowania godny spadek odczynu wód płodowych to proces analogiczny do obniżania się poziomu pH ludzkiego na skórkę. Z roku na rok poziom ten jest coraz niższy. Przyczyną nie jest istniejący ponoć ochronny płaszcz kwasowy skóry. To jest bzdura, że skóra ma być kwaśna. Wobec rosnącego poziomu kwasowości jego funkcja musiałaby ulec wzmocnieniu. Nie. Spadające pH, a zatem coraz bardziej kwasowy odczyn naszej skóry mają źródło tylko i wyłącznie w tym, że w naszych czasach nadmiaru używek coraz więcej kwasów i szkodliwych substancji musi opuszczać nasz organizm poprzez skórę, przez co pod względem chemicznym staje się ona coraz bardziej kwaśna. Nigdzie nasza skóra nie czuje się tak dobrze, jak w zasadowej kąpieli o odczynie pH 8,5, czyli o odczynie zdrowych wód płodowych, zupełnie jakby się było w łonie matki. I jeszcze jeden cytat z doktora Petera Jętrzury. Wody płodowe dawniej pH 8,5, o przyjemnym zapachu, przejrzyste, pielęgnujące skórę. Wody płodowe dzisiaj pH 7, 7,2, 7,5. Odczyn kwaśniejszy od krwi. Jeszcze alkaliczny, ale o zmienionym pH. O nieprzyjemnym zapachu, mętne, szkodliwe dla skóry, szkodliwe dla organów. Wszystko, kochani. Odkwaszajmy się. Jeżeli ktoś nie wie jak, wymienione tutaj były metody, ale te metody już dzisiaj nie będą na tyle skuteczne, mocne do odkwaszania, jeżeli nie zastosuje się odpowiedniej suplementacji. Można zapomnieć o tym wszystkim, dlatego że obciążenie jest tak silne, zwłaszcza przez stresy, że musimy brać jakieś środki mineralne. Mamy domineralizować organizm. Tym bardziej, że tych minerałów potrzebuje między innymi nasza trzustka. Jeżeli trzustka nie będzie zaopatrzona w minerały, nie będzie produkować silnie zasadowych enzymów trzustkowych, nie będzie odpowiedniego trawienia, nie będzie odpowiedniego przyswajania, będzie głód całego naszego organizmu, głód komórek, spada odporność, zaczynają się choroby autoimmunologiczne i tak dalej, i tak dalej. Jak to się dzieje? Ja wielokrotnie to tłumaczę. Znajdźcie na moim kanale playlistę Kompleksowy Program Zdrowia i tam jest taka audycja na temat detoksu. Ja tłumaczę 5 palców, 5 dziedzin, którymi w organizmie, którymi się powinniśmy zająć. Odkwaszanie w pierwszym rzędzie, czyli mineralizacja. To, o czym dzisiaj mówiliśmy. Organizm potrzebuje minerałów, nasze stawy potrzebują minerałów, między innymi do produkcji mazi stawowej, chrząstek i tak dalej. Nasz kręgosłup, czyli to są te stawy, potrzebuje minerałów. Nasze włosy potrzebują minerałów. Nasze paznokcie potrzebują minerałów. Nasza skóra potrzebuje minerałów. Między innymi glukonianu miedzi, który ja mam tu taki środek, od 12 lat go zażywam. Mam 72 lata. Wielu z was wie o tym. W tym roku 2 stycznia skończyłem 54. rocznik. Moi znajomi mówią, że na parkiecie poruszam się jak kot, mówiłem o tym. Raczej mam gładką buzię, chociaż też mam czasami taki rodzaj niezadowolenia z samego siebie.
bo grzeszę różnymi rzeczami i tak dalej, ale przynajmniej staram się systematycznie te moje grzechy jakby niwelować, skutki tych grzechów. Wszystko. Kochani, jeżeli ktoś z Was będzie chciał się ze mną skontaktować, porozmawiać, proszę bardzo, w każdym opisie audycji podaję mail. Piszcie albo książki Janusz Dąbrowski @gmail.com, oczywiście polskie litery, albo kontakt januszdabrowski.pl. Na każdy mail odpowiem. Oczywiście, jeżeli mielibyśmy po prostu wymienić się jakimiś informacjami, to drogą mailową wymieniamy się numerami telefonów, bo tu nie chcę podawać, bo to nigdy nie wiadomo, kto będzie dzwonił i tak dalej. Możecie mnie również spotkać na WhatsAppie jako Janusz Dąbrowski. Znajdźcie mnie, zadawajcie pytania, wymienimy się numerami telefonów i możemy wówczas rozmawiać. Zawsze żadne konsultacje, jak do tej pory nie brałem pieniędzy. Ci, którzy mnie znają, wiedzą o tym. Między innymi pani Agnieszka Cyptor. Pani Agnieszko, pozdrawiam panią serdecznie. A przy okazji proszę tych, którzy są już na tej kuracji metabolicznej, o wypowiedzi, jak się czujecie, co to zmieniło w waszym życiu. Jak żeście się poczuli? To będzie fajne doświadczenie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Aha, zapomniałem. Proszę was o subskrypcję, o lajki, o komentarze, o dzielenie się koniecznie linkami ze swoimi znajomymi i bliskimi na social, gdzieś tam mediach i tak dalej, i tak dalej. Teraz cześć, papatki, do następnego spotkania.